Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. W dalszej części tego materiału znajdą się spoilery dotyczące fabuły Avatar 2 Istota Wody, więc jeżeli jeszcze nie byłeś w kinie na tym filmie, no to nie wiem w sumie na co czekasz, bo jest to naprawdę wielkie widowisko. Zostaliście ostrzeżeni, możemy więc zaczynać. W pierwszym Avatarze Neytiri i Jake Sully walczyli przeciw RDA i ich nieustraszonemu wojakowi Milesowi Quaritchowi. Wojna na Pandorze szybko eskalowała, doprowadzając do śmierci lidera plemienia Omata Kaya. Dzięki takiemu zwrotowi akcji Jake został nowym wodzem, który prowadził Na'vi przeciw RDA. Neytiri w ostatecznym pojedynku zabiła Quaritcha, który wrócił w sequelu, ale nie w sposób, w jaki myślicie. W Istocie Wody Miles jest tym, czego nienawidził najbardziej, czyli niebieskim Na'vi. Ten proces nazywa się w filmie Rekombinant. Dowiadujemy się, że Miles miał syna, pająka Socorro, który był zbyt młody, aby go przetransportować na Ziemię. Przez te wszystkie lata spokoju pająk znalazł nową rodzinę. O powrocie Quaritcha wiedzieliśmy już jakiś czas, ale nie wiedzieliśmy, jak do tego dojdzie. Quaritch w sequelu to nie jest nasz stary, poczciwy Quaritch. Niebieski jest klonem człowieka odpowiedzialnego za gigantyczne zniszczenia na Pandorze. Takie klony nazywane są rekombinantami. W filmie pokazane jest, jak nowy Miles zostaje wprowadzony w rzeczywistość dzięki wideo nagranemu przez jego oryginalną wersję. Wiemy, że RDA skopiowało jego pamięć i cechy na dysk, a następnie wgrało do ciała Na'vi, ostatecznie wskrzeszając wroga, który zginął. Klon nie pamięta swojej śmierci, ponieważ wersja Quaritcha jest tą sprzed finału Awatara. Pamięta wszystko inne, swoją wojnę, nienawiść do Jake'a i Neytiri i praktycznie wszystko, oprócz samego finału. Nowe ciało jest młodsze, większe, silniejsze, co wraz z jego wojskowym wyszkoleniem czyni z niego potężnego i godnego przeciwnika. Quaritch był w ciele Na'vi zaledwie przez kilka dni, a już pokazywał umiejętności czy świadomość podobną do Jake'a po latach spędzonych w ciele Na'vi. Można by powiedzieć, że James Cameron poszedł na łatwiznę, wskrzeszając starego wroga. Jednak niebieski Quaritch znacząco różni się od tego sprzed lat. Po pierwsze, i to jest chyba oczywiste, zmienił się jego wygląd. Jest wyższy, silniejszy i bardziej niebieski. W ostatnim akcie filmu Miles zdradza swoją słabość, którą prawdopodobnie Jake wykorzysta później, czyli przywiązanie do syna pająka. Mówi o nim, że nie jest to jego syn i nie interesuje go jego los, jednak nie jest to prawdą. Ostatecznie wiemy, że na swój dziwny sposób kocha go jak swojego syna, który nim jest i zarazem nie jest. To dość skomplikowane. W scenie, kiedy nowy lider wojsk RDA wyciąga informacje o pobycie Jake'a z głowy pająka, ten przerywa proces, troszcząc się o dziecko. Proponuje bardziej personalne podejście, oszczędzając synowi cierpienia. Jak wspomniałem, Miles Quaritch był w ciele Na'vi przez zaledwie kilka dni, więc można powiedzieć, że nadal uczył się jego obsługi. Można też powiedzieć, że nowa wersja jest bardziej rozbudowana, ponieważ z jednej strony miał uczucia, którymi darzył syna. Otworzył się przed nim, uratował go przed torturami, zaakceptował. Z drugiej strony jego złe cechy zostały proporcjonalnie zwiększone. Mimo spokojnej natury Na'vi, Quaritch stawał się coraz bardziej podobny do swojego ludzkiego odpowiednika. Na początku filmu Miles znalazł swoje ciało, złapał za czaszkę, rozłupując ją na proch. Tutaj mamy dwie drogi. Albo oznaczało to, że zaakceptował nowe ciało i nową drogę życia, albo zaakceptował drzemiące w nim zło, wiedząc kim był. Miles Quaritch jest zły, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zniszczył Pandorę, zesłał cierpienie na plemię Omata Kaya i Metcaina. Jednak jest w nim cząstka dobroci pochodząca z Na'vi. Ten fakt może być kluczowy w Awatarze 3, 4 i 5. Jego podróż w filmie pokazuje pewien powracający problem w filmach science fiction. Klony nie mają własnej woli. Ostatecznie zawsze wpadają w sidła swoich oryginałów. Prawdopodobnie w Avatar 3 Quaritch przejdzie duchową przemianę, zatracając się w dobroci Na'vi i kto wie, możliwe, że będzie razem z Jake'em walczył przeciwko RDA. Ale jak będzie, zobaczymy za kilka lat.